Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. I hope that everything is okay. I think good morning, Instagram. Good morning, everyone over there on Facebook and YouTube and all the other channels. Wow, we had a very long weekend. I don't know if you guys had a long weekend. I hope you did. Some of you, I know that some of you had to work, but some of you had even Friday and Monday off. So really, really long one. And I hope that you spent it very, very well. Good morning. So let me know in the comments what did you do. I am very curious to know what kind of things you did during your time off. Good morning, Pav. Good morning, Asha and everyone. He says, how are you feeling after Easter? I am feeling very well. Thank you very much, Pav. I am quite ready to work. I also had a long weekend. I had Friday and Monday off. Yesterday I worked a little bit, but I tried to relax. So I think I did quite well on the relaxation front. So it was very nice. Monika cannot hear me. Is everything okay on Facebook with the sound? Let me know, please. Can you hear me? If not, I will. Maybe it's on Monika's side. And because I can see that everything is okay. Good morning, Anna. Good morning, good morning, good morning. Let me know, Facebook and people who are on YouTube, if you can hear me, because Monika got me worried a little bit. But I have my microphone connected and I hope that you can hear me. So I will continue and I will wait for your comments if everything is okay, all right? So good morning, Anna. I said that. I don't know if I said that. I did quite a bit on the relaxation front. I watched some movies, I read a book, I listened to quite a few podcasts, I went for some walks. I also had friends over and we had a little party and I went to bed at 5 a.m. on Saturday. So wow, for me it is a wow, you know. And then on Sunday I was just so tired, so I didn't do anything. And yesterday I worked a little bit and I cleaned a little bit, I had a nap. You know, it was very nice. It was very nice. Słuchajcie, dajcie mi znać na Facebooku, czy mnie słyszycie i czy wszystko jest ok, bo Monika mówiła, że mnie nie słyszy. Dlatego bardzo bym prosiła o to, aby ktoś mi dał znać, czy mnie słychać. Bo wiem, że mnie widać, ale czy mnie słychać? Bo nie wiem. Ktoś mi daje kciuk w górę, okej, dobra, ale widzę, że mam mikrofon podłączony, widzę, że jest dźwięk, więc myślę, że to może być u Moniki i mam nadzieję, że jest okej. Jeszcze nie mam jak w zasadzie sprawdzić, czy mnie słychać, bo nie mam swojego telefonu. Dobra. Czekam na to, żeby ktoś mi dał znać, czy jest wszystko ok z dźwiękiem, ok? Słychać doskonale, everything is okay, Anna says. Okay, czyli to po Moniki stronie musi być w takim razie. Okay, good. So, today we are going to talk about vocabulary, very interesting vocabulary. And a very interesting story, and I hope that you will enjoy it, because it's a story that I think everyone can relate
to, everyone can relate to, everyone can actually maybe some of you had a story like similar to what we are going to talk about, and I wonder what you did and what you would do. What you would do. Good morning, Gosia. Good morning to you. Więc słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o takiej historii pewnego pana, który pozwał linię lotniczą za odwołany lot. Więc będziemy mieli trochę, tak naprawdę więcej będziemy mieli słówek związanych właśnie z takim, z finansowymi rzeczami. Nie będzie ich dużo, będzie ich parę. Myślę, że będą interesujące. Skupimy się tylko wyłącznie na słownictwie dzisiaj, więc nie będzie żadnej gramatyki, chociaż kusiło mnie, powiem szczerze, ale będą tylko słówka. Więc mam nadzieję, że będzie to dla Was interesujące i w ogóle generalnie historia jest dosyć interesująca. Myślę, że każdy miał coś podobnego albo słyszał o czymś podobnym i jestem ciekawa, jak to by u Was wyglądało w takiej sytuacji. W każdym razie dzisiaj właśnie będzie historia, będzie artykuł, w zasadzie to nie jest artykuł, tylko post facebookowy już nie pamiętam jakiego kanału, ale jest oryginalny tekst, który będziemy sobie czytać. Jak jesteście na Facebooku, na YouTubie i na innych kanałach tego typu, oprócz na Instagramie, niestety przykro mi, to będziecie widzieć również tekst na ekranie, więc będziecie mogli sobie również poczytać razem ze mną. Ale to za chwilę. Good morning, Pamela, good morning. Ale to za chwilę jeszcze parę słów na temat oczywiście naszego kursu Bootcamp, intensywnego kursu angielskiej konwersacji z native speakerem, który rusza 8 maja i są zapisy cały czas. Mamy już ponad połowę miejsc obłożonych, więc jeszcze nam parę miejsc zostało. Miejsca zostały na 8 rano, jedno miejsce na 8 rano z nauczycielką z Wielkiej Brytanii i reszta miejsc są od godziny 16 do godziny 21 z nauczycielami z Wielkiej Brytanii, z Południowej Afryki i ze Stanów Zjednoczonych. Więc jeżeli jesteście wolni w tych godzinach popołudniowych, to na pewno jest więcej dostępnych miejsc niż na godziny poranne. Godziny poranne tak naprawdę już się wyprzedały. Jedyna godzina, tak jak mówiłam, jest godziną 8. I w tym bootcampie jeszcze raz otrzymacie? Otrzymacie 16 zajęć 1 na 1 z native speakerem i tutaj w tym momencie wybieracie sobie godzinę, która jest dostępna, więc mówicie mi, że na przykład pasuje Wam godzina 17 i ja Was dopasowuję nauczyciela, który w takich godzinach pracuje i w tych godzinach macie zajęcia. Jeżeli macie tak, że czasami jesteście wolni rano, czasami po południu, to też Was potrafię w ten sposób dopasować do nauczyciela. A później mamy 4 zajęcia grupowe z native speakerami i tu już te zajęcia, ten czas zajęć grupowych został ustalony i to są zajęcia wieczorne po 17. Raz w tygodniu, przez 4 tygodnie macie takie zajęcia i one są z różnymi native'ami. Są czasami, w zasadzie chyba prawie wszyscy biorą udział z naszych nauczycieli w tych lekcjach grupowych, więc macie tak naprawdę kontakt z każdym akcentem. I z Wielkiej Brytanii, i ze Stanów Zjednoczonych, i z Południowej Afryki. No i jedne zajęcia macie ze mną na samym początku, zanim się bootcamp skończy. To są takie zajęcia rozgrzewające, takie bardzo, bardzo nieformalne, że tak powiem, i też takie zajęcia, żeby Wam pokazać, jak działają na przykład zajęcia grupowe, bo często ludzie się tym martwią, że sobie na przykład nie poradzą, czy nie wiem, nie będą czegoś widzieć, nie będą wiedzieć, jak coś ustawić technicznie, więc z tym na samym początku również pomagam. Materiały, które są przygotowywane na zajęcia 1 na 1 są wybierane dla Was pod Waszym względem, pod względem tego, co już potraficie, czyli pod względem Waszego poziomu. Jeżeli nie znacie swojego poziomu, my ten poziom potrafimy zbadać i nauczyciel na samym początku przygotowuje wszystkie lekcje, które pod względem właśnie tego, co ja im powiem, jaki jest Wasz poziom.
a później już dopasowuję, tak jak po pierwszych spotkaniach szczególnie dopasowuję pozostałe zajęcia. Natomiast zajęcia grupowe są na takim poziomie A2, B1, czyli jeżeli jesteście na wyższym poziomie, to będą one dla Was troszeczkę łatwiejsze, ale to nic nie szkodzi, bo przychodzicie sobie pogadać z innymi uczestnikami kursu i również z nauczycielami, żeby mieć ten kontakt. Jeżeli jesteście na takim poziomie początkującym, to te zajęcia będą dla Was akurat na takim poziomie, myślę, że odpowiedni. W bootcampie biorą udział nasi lektorzy, których widzicie tutaj, Instagram nie widzi, ale Facebook widzi, YouTube widzi. To są nasi lektorzy, którzy będą uczyć w bootcampie. Czyli mamy Annę z Wielkiej Brytanii, mamy Chase'a ze Stanów Zjednoczonych, mamy Jaku z Południowej Afryki i Alanę z Wielkiej Brytanii. Wszyscy są wyszkoleni, już długo z nami pracują, już każdy z nich pracuje parę lat. Jeszcze dodatkowo jest Nief z Irlandii, ona będzie robiła jedne z grupowych zajęć. Więc wszyscy, tak jak mówiłam, wszyscy są wyszkoleni, mają certyfikaty, wiedzą jak uczyć, każdy poziom, także naprawdę są przygotowani na to, żeby się z Wami spotkać. I teraz tak, jeżeli nie jesteście pewni, czy bootcamp jest dla Was, czy to są zajęcia na Wasz poziom, czy nie wiem, macie jakiekolwiek wątpliwości, to można do mnie napisać i na stronie bootcampu są, tutaj wysyłam Facebookowi link, natomiast osoby z Instagrama będą miały ten link później w stories. Więc tutaj na stronie możecie albo wykupić kurs od razu, albo zamówić bezpłatną konsultację. Jeżeli zamawiacie bezpłatną konsultację, wchodzicie, wybieracie godzinę, w której mogę do Was zadzwonić i ja do Was dzwonię, 20 minut sobie rozmawiamy na temat Waszego angielskiego, na temat jakie macie wątpliwości, co chcecie wiedzieć jeszcze o kursie i co chcielibyście, nie wiem, jeszcze wyjaśnić. Więc jeżeli chcielibyście właśnie porozmawiać na samym początku, zanim wykupicie kurs, to ja jestem do Waszej dyspozycji teraz już po świętach, więc możemy się spotkać na telefon i przedyskutować wszystkie aspekty naszego kursu. I jak mówiłam jeszcze raz, bootcamp trwa od 8 maja do 5 czerwca, czyli to są 4 tygodnie pracy, takiej wytężonej pracy. Trochę tego jest, ale myślę, że każdy może sobie dać radę. Już mieliśmy bardzo dużo osób, które miały wątpliwości, czy sobie dadzą radę, bo to jest bardzo dużo zajęć i zawsze sobie dawały. Jeszcze nie mieliśmy nikogo takiego, kto by nie dał rady i przerwał w połowie. Także naprawdę kurs jest dla tych, którzy chcą mówić, chcą się nauczyć mówić, chcą w końcu przełamać bariery, chcą po prostu zacząć płynnie mówić bez zażenowania, bez strachu i po prostu też rozwinąć swój język. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Druga rzecz to jest taka, że mamy webinar. Webinar, który będzie skupiał się na przełamywaniu niepewności. Tytuł webinaru jest jak zbudować pewność siebie i zacząć mówić po angielsku. I link zostawiam na Facebooku, tutaj w czacie i na YouTubie, natomiast Instagram znowu będzie miał na stories. I webinar jest dopiero 25 kwietnia, także mamy dużo czasu, ale można się już zapisywać, więc podaję link, zapisujcie się, będziemy budować pewność siebie, będziemy uczyć się jak mówić po angielsku, płynnie przede wszystkim, więc mam nadzieję, że po webinarze będziecie w stanie poprawić swoją pewność siebie. Będziecie wiedzieć, dlaczego tej pewności siebie nie macie, pokonacie strach przed mówieniem i nabierzecie ochoty do nauki i ćwiczeń i do również mówienia po angielsku. No i to by było na tyle z takich ogłoszeń i przechodzimy już do naszej lekcji. So, the first question I have for you, let me put that screen on Facebook. So the first question is, have you ever had a situation when you were going somewhere on holiday, or
not on holiday, maybe for business, and your airline cancelled the flight, what did you do? Okay, so, or if you've never had a situation like that, what would you do if the airline cancelled your flight? I actually had a situation like this last year. In December, I was in London and I was going back from there to Lisbon, and my flight was cancelled because of the weather. I got to the airport and they told me that the flight was cancelled. So it was very stressful. Luckily, I have friends in London, so I could stay with them and wait for another flight. But it was a really stressful situation because there were no flights to Lisbon in the next 3 days. So it was 3 more days in London, which is expensive, of course, everyone knows. And also my cat was alone at home and no one had the keys to get in. So I was very, very stressed. We booked a very expensive flight back to Lisbon. It was really expensive. The insurance that we had told us that it was fine, we will get the money back. Until now, we haven't seen a penny out of it. So, we claimed back, of course, we tried to get the money back, but no money inside for now. So we are still trying to get the money back. And yes, it was very stressful. I cannot imagine for people who didn't live in London, they were there on holiday and they were trying to get back home, how expensive that was, because they had to book another flight and also they had to book a hotel that they had to buy, that they had to stay in London, which is crazy expensive, and at least we didn't have to do it because we have friends, so we stayed with them, but you know, very expensive holiday. In London it is like this, and whenever it snows a little, it's just everything's paralyzed. So there's always a risk of a little bit of snow and then you cannot go back home. Paf says, fortunately, I didn't have such a situation. I would say I have never had a situation. Like, I've never had such a situation. Such is good, you used it very well, but I think present perfect is a little bit better here to put. Maybe. Not maybe, but for sure. I have never had a situation like that. Lucky you, I think, and I think that's good. I think nowadays there are quite a few, maybe now it's getting a little bit better, because after the pandemic, the airlines didn't have enough employees, stewardesses, pilots, and so on. So for a few months, or at least last year, I think, it was very common for the flight to be cancelled. And I even seen people not getting on the flight because there was no one to fly the plane. There were no pilots. So it can happen still, maybe, but maybe not as common. But last year it was like this. Okay. Next question is, have you ever complained about a service or something you bought? So when you went to a shop and you bought something and it wasn't right, or maybe you bought a service, right? Usługa, service is usługa. So maybe you bought some kind of service, you booked a service and it wasn't great. Have you ever complained about it? So I did quite, I think yes, I can't remember, but I can't remember if
when was the last time? I think the last time we had a problem with the windows here. It's a long story. I'm not going to go into that, but yeah, we complained about this, for example. And it does happen from time to time that I complain. Monica says, I had a situation like that once. Flight was cancelled because of strike. Fortunately, another operator had free spaces on the plane. Took me directly to Warsaw, where was my final... you're lucky. But did you pay for this, Monica, or was it free? Did you get a free, a free ticket for another flight, or did you have to buy it? Because I think sometimes that's an especially if you fly with Ryanair or Wizz Air or something like that, and they cancel your flight, they don't give it to you for free, right? You have to pay for that. For example, if you fly with the bigger airlines, it depends why they cancelled, but sometimes they give it to you for free. So it depends. Okay, so I would like you to listen to a short text. So this will be a story. A short story about a guy whose flight was cancelled. Okay? And let's see what he did. I teraz tak, przeczytam Wam artykuł, przeczytam go 2 razy, później go sobie przeczytamy razem. Na Instagramie niestety nie mam takiej możliwości, żeby Wam pokazać ten tekst, natomiast Facebook i YouTube i wszystkie inne kanały będą mogły ten tekst zobaczyć. Okay, I'm reading. Okay, so Russell Quirk, I think, or Kirk, I'm not sure, had to send the bailiffs to the airport to get the money he was owed after a flight was cancelled at the last minute. Dad Russell, 55, took action after Wizz Air pulled his family's scheduled trip just 3 hours before takeoff. They were left £3,900 out of pocket after he was forced to buy new last-minute flights to Portugal when his original tickets were cancelled just as he was about to leave home. The dad of 4 was forced to splash out over £2,700 on next-day flights to Portugal, over 4 times his original £700 fee, despite booking his seats 4 months in advance. He feared his family would miss their much-needed summer holiday back in May 2022, and that he would lose out on roughly £6,000 for hotel and travel costs. Russell, who was traveling with his 3 daughters and his wife to Faro in Portugal, only found out his flights with Wizz Air had been cancelled on an email sent to him 3 hours before they were set to fly. He was reimbursed 2 months later in July for his initial ticket price, but demanded the airline pay for the excess costs they had cost him, which had mounted to roughly £3,900. Russell claimed the airline owed him £3,900 after the cost of the new flights, a night at the hotel, and other expenses were added in, and lodged a claim in county court. He claims Wizz Airlines ignored his emails and letters and communication from the county court. He then applied for bailiffs who attended the Wizz Air desk at Luton Airport, saying they could take goods including chairs, tables, computers, or even an aircraft. Wizz Air then handed over the £4,500 after additional fees were added. Russell, who owns a property PR agency, said, "I had no alternative." Okay, let me read this one more time. And then we can have a look at the text together.
Russell Quirk had to send the bailiffs to the airport to get the money he was owed after a flight was cancelled at the last minute. Dad Russell, 55, took action after Wizz Air pulled his family's scheduled trip just 3 hours before takeoff. They were left £3,900 out of pocket after he was forced to buy new last-minute flights to Portugal when his original tickets were cancelled just as he was about to leave home. The dad of 4 was forced to splash out over £2,700 on next-day flights to Portugal, over 4 times his original £700 fee, despite booking his seats 4 months in advance. He feared his family would miss their much-needed summer holiday back in May 2022 and that he would lose out on roughly £6,000 for hotel and travel costs. Russell, who was travelling with his 3 daughters and his wife to Faro in Portugal, only found out his flights with Wizz Air had been cancelled on an email sent to him 3 hours before they were set to fly. He was reimbursed 2 months later in July for his initial ticket price, but demanded the airline pay for the excess costs they had cost him, which had mounted to roughly £3,900. Russell claimed the airline owed him £3,900 after the cost of the new flights, a night at the hotel and other expenses were added in, and lodged a claim in a county court. He claims Wizz Air airline ignored his emails and letters and communication from the county court. He then applied for bailiffs who attended the Wizz Air desk at Luton Airport, saying they could take goods including chairs, tables, computers, or even an aircraft. Wizz Air then handed over the £4,500 after additional fees were added. Russell, who owns a property PR agency, said, "I had no alternative." Okay, so we'll have a look at the article and we are going to have a look at the vocabulary. Maybe first at the vocabulary and then at the article. But let me have a look what you are writing here on Facebook. Monica says, I didn't pay extra. That's very good. I flew LOT and some Scandinavian airlines was cancelled. Yes, if you fly with big airlines, then they give you another flight for free, which is great. Anna says, I was in a cafe and ordered coffee and I received cold coffee. I complained and I got another hot coffee. That happened to me too, Anna. That, you know, sometimes you get food that is cold, right? So you can send it back. I mean, you know, why was the coffee cold, right? And probably they tried to sell it to someone else. They didn't want it, so they were trying to sell it to you. Maybe it was just standing there for a long time, right? That can happen. Okay, so let's have a look at the vocabulary first. Czyli spójrzmy sobie na słownictwo najpierw, ok? Czyli pierwsze bardzo istotne słowo w tym wszystkim to bailiffs. Ok? Bailiffs. Zauważcie, ci, którzy widzą na ekranie, jak się pisze bailiffs. To nie jest B-A-Y, tylko B-A-I. Bailiffs to jest komornik. A person who can take your goods if you owe someone money. So Russell Quirk had to send the bailiffs to the airport to get the money he was owed after a flight was cancelled at the last minute. So he was flying somewhere, the flight was cancelled and he wanted his money back, so he sued he went to the court and he sent bailiffs to the airport. Tak? Czyli w całej historii chodzi między innymi o to, że pan Russell Quirk, nie wiem jak to się do końca czyta, wysłał na lotnisko komorników, bo odwołali mu lot i on chciał swoje dodatkowe pieniądze, nie dość, że chciał za lot, który mu odwołali, to jeszcze dodatkowe pieniądze za wszystkie inne problemy, które musiał przejść i wszystkie inne koszty.
i oni nie chcieli mu oddać pieniędzy, więc wysłał na lotnisko komornika, bailiff. Bailiff w Wielkiej Brytanii działa troszeczkę inaczej, to jest też, powiem szczerze, że miałam, znaczy nie osobiście, ale pracowałam w takich organizacjach, które wysyłały komorników nieraz, więc wiedziałam do końca, co to jest, natomiast jak to do końca działa w Wielkiej Brytanii, nie jestem pewna. Wydaje mi się, że to jest jakaś część policji, bo widziałam w słowniku, jest to wytłumaczone jako przedstawiciel policji, który utrzymuje porządek w sądzie na przykład. Więc to też jest trochę jakoś inaczej to musi działać. W każdym razie po naszemu byłby to komornik. Okay, next one is to pull. To pull oznacza ciągnąć, tak, wyciągać, na przykład pull out to jest wyciągać lub ciągnąć, ale w tekście jest jako odwołać. To cancel. Dad Russell 55 took action after Wizz Air pulled his family's scheduled trip just 3 hours before takeoff. Okay? Czyli on poszedł po prostu do sądu, took action, czyli podjął jakąś akcję, jakieś działania, po tym, jak Wizz Air odwołał mu lot. Pulled his family's scheduled trip, czyli odwołał ich podróż. To be left out of pocket. Okay? Out of pocket. To be left out of pocket oznacza stracić pieniądze na transakcji. To lose money in a transaction. Okay? Pocket to jest kieszeń. Out of pocket czasami jest tak, że to są out of pocket expenses, czyli jakieś wydatki dodatkowe, które trzeba ponieść w jakiejś transakcji. Tutaj zostajemy to be left out of pocket. They were left £3,900 out of pocket after he was forced to buy new last-minute flights to Portugal when his original tickets were cancelled just as he was about to leave home. Czyli on musiał wydać dodatkowe 3900 funtów out of pocket, czyli dodatkową transakcję musiał przejść, kiedy został zmuszony do kupienia last minute flights, czyli w ostatnich tych minutach last minute musiał kupić nowe bilety do Portugalii po tym, jak Wizz Air mu odwołał lot, w momencie, kiedy wychodził już z domu na swoją podróż, tak? To splash out. To splash out po polsku moglibyśmy powiedzieć wydawać pieniądze, ale tu jest trochę tak, jakbyśmy wydawali te pieniądze troszeczkę tak, wiecie, po prostu w ten sposób. To splash out, wydawać pieniądze. To spend money freely, okay? So sometimes we would say I splashed out on a new computer. This means that I spent a little bit more than I wanted, maybe, or like I was just treating myself in a way. So to spend money freely, my wydajemy pieniądze w ten sposób bardziej taki troszeczkę, tak bardziej, nawet brakuje mi słowa, słuchajcie, ale wiecie o co chodzi, nie? The dad of four was forced to splash out over £2,700 on next day flights to Portugal. Czyli on był zmuszony do tego, żeby wydać 2700 funtów na kolejne loty do Portugalii. Splash out, czyli on po prostu musiał wydać większą sumę pieniędzy. To be reimbursed. To be reimbursed oznacza, że jesteśmy osobą, której oddano pieniądze. So I complained because my coffee was cold and I was reimbursed. So they gave me money back. To be given money back. He was reimbursed 2 months later in July. Czyli oddano mu pieniądze 2 miesiące później w lipcu. He was reimbursed 2 months later in July. Next one is excess cost. Excess cost to są dodatkowe wydatki przekraczające jakąś sumę.
additional costs. He demanded the airline pay for the excess costs they had cost him. Czyli on żądał, aby mu zapłacili za dodatkowe koszty. For the excess cost, czyli te koszty, które przekraczały sumę, którą wydał na te loty wcześniej. Mount to something. Mount to something w tekście to urosnąć do jakiejś sumy. Mount, tak jak trochę jak góra, pierwszy człon góry, mountain, czyli mount to something, urosnąć do, to grow to something. He demanded the airline pay for the excess costs they had cost him, which had mounted to roughly £3,900. Czyli on żądał od tej linii lotniczej, żeby mu oddali pieniądze za dodatkowe jakieś tam koszty, które urosły do 3900 funtów. To lodge a claim. To lodge a claim. To lodge a claim oznacza zgłosić sprawę o zwrot pieniędzy. Tutaj Russell poszedł do sądu i właśnie tutaj możemy użyć tego zwrotu to lodge a claim. Zgłosić sprawę o zwrot pieniędzy. He opened a case to get the money. Russell claimed the airline owed him £3,900 after the cost of the new flights, a night at the hotel and other expenses were added in and lodged a claim in county court. Right? So, on twierdził, że oni mu wiszą jeszcze dodatkowe 3900 funtów za te nowe loty, które zabukował, za dodatkowe noc w hotelu i za jakieś tam dodatkowe wydatki i poszedł zgłosić sprawę do sądu o zwrot pieniędzy. Okay, so we have bailiff, komornik. To pull oznacza, w tym tekście oznacza odwołać. To be left out of pocket, stracić pieniądze w transakcji. To splash out, wydać pieniądze. To be reimbursed, jest to osoba, której oddano pieniądze. Excess cost, dodatkowe wydatki przekraczające jakąś sumę. Mount to something, w tekście jako urosnąć do. I to lodge a claim, zgłosić sprawę o zwrot pieniędzy. Alright, so I would like to read this again with you and have a look at the screen. One moment, because I can see. Monica says, question 2 or quest 2. I had ordered vegan food and they did not prepare for me, so they took some food from first class and I was happy because I didn't have to eat on a plastic plate. Wow, that's really nice. That's a really nice thing. I like that. So, and it's important that you have your, if you are on some kind of a special diet, I think it's important to have your food on the plane, right? So that was good. That's great. Okay, so let's have a look at the text and we are going to translate a little bit as well. So Russell Quirk had to send the bailiffs to the airport to get the money he was owed after a flight was cancelled at the last minute. Czyli wysłał komorników na lotnisko po tym, jak mu odwołali lot. Dad Russell, 55, took action after Wizz Air pulled his family's scheduled trip just 3 hours before takeoff. So, Dad Russell 55, zauważmy, że tutaj od razu w tym zdaniu mamy zaznaczone, że on jest ojcem i ma 55 lat. Czyli ojciec, tak? Russell, który jest ojcem, ma 55 lat. Tutaj mamy bardzo fajnie w skrócie napisane, nie musimy się rozwodzić za bardzo. I podjął działania, jak mu Wizz Air odwołał lot, czyli mamy tutaj to słowo pull, czyli pulled his family's scheduled trip. They were left £3,900 out of pocket after he was forced to buy new last-minute flights to Portugal when his original tickets were cancelled just as he was about to leave home. Czyli on musiał wydać dodatkowo 3900 funtów na nowe loty do Portugalii po tym, jak mu odwołali loty, jak wychodził z domu.
The dad of 4 was forced to splash out over £2,700 on next day flights to Portugal, over 4 times his original £700 fee, despite booking his seats 4 months in advance. Czyli on był zmuszony. Teraz tutaj też zauważcie, że the dad of 4 was forced to splash out, czyli on ile ma dzieci? 4. Tak? Znowu tutaj nie musimy się rozwodzić, że ojciec Russell, czy tam Russell, który ma 4 dzieci. Nie. Możemy to po prostu bardzo fajnie skrócić. The dad of 4 was forced to splash out, czyli on był zmuszony do wydania dodatkowych 2700 funtów na kolejne loty do Portugalii, czyli które były warte ponad 4 razy więcej niż 700 funtów, które zapłacił za pierwsze loty, które zabukował 4 miesiące wcześniej. He feared his family would miss their much needed summer holiday back in May 2022 and that he would lose out on roughly £6,000 for hotel and travel costs. Czyli on bał się, że ominą ich te wakacje w maju 2020 roku i że straci ponad 6000 funtów, które zapłacił za hotel i dodatkowe podróż, czyli pewnie za jakiś transfer z lotniska do hotelu i tak dalej. Russell, who was traveling with his 3 daughters and his wife to Faro in Portugal, only found out his flights with Wizz Air had been cancelled on an email sent to him 3 hours before they were set to fly. Czyli on podróżował z 3 córkami, ciekawe co się stało z 4, bo podobno miał 4, do Faro w Portugalii i dowiedział się, że Wizz Air odwołał mu lot 3 godziny wcześniej i dowiedział się przez e-mail, który mu wysłali. He was reimbursed 2 months later in July for his initial ticket price, but demanded the airline pay for the excess costs they had cost him, which had mounted to roughly £3,900. Czyli oddali mu pieniądze 2 miesiące później w lipcu, ale on zażądał, żeby linia mu oddała jeszcze pieniądze za dodatkowe koszty, czyli excess costs, które poniósł właśnie przez nich i które urosły do 3900 funtów. Russell claimed the airline owed him $3,900 after the cost of the new flights, a night at the hotel, and other expenses were added in and lodged a claim in county court. Czyli on twierdził, że linia mu jeszcze jest winna 3900 funtów za nowe loty, za 1 noc w hotelu i za jakieś tam inne wydatki, które dodał i zgłosił sprawę do sądu. Lodged a claim. He claims Wizz Air ignored his emails and letters and communication from the county court. Czyli on uważa, że oni ignorowali jego jakąkolwiek komunikację. Tam były e-maile, i były listy, i jakaś tam komunikacja, pewnie dzwonili do nich, a Wizz Air po prostu miał to w nosie. He then applied for bailiffs who attended to the Wizz Air desk at Luton Airport, saying they could take goods including chairs, tables, computers or even an aircraft. Czyli on wysłał komorników, he sent the bailiffs, do Wizz Aira, na Luton, tak, na Luton Airport, czyli na lotnisko w Luton. I bailiffs powiedziało, że może im zabrać krzesła, stoły, komputery, a nawet samolot. Wizz Air then handed over the £4,500 after additional fees were added. Russell, who owns a property PR agency, said I had no alternative. Czyli Wizz Air oddał mu 4,5 tysiąca funtów, po tym jak tam dodano jeszcze jakieś dodatkowe kary, fee. I Russell, który jest właścicielem agencji PR-owej, powiedział, nie miałem wyjścia. I had no alternative. Okay. Mam nadzieję, że ta historia była dla Was ciekawa i robimy już sobie quiz, moi drodzy. 5 pytań do Was,
które się pojawią na ekranie o nasze tutaj słówka, które były. Okay, so the first one is Russell sent to the airport someone to the airport because the airline owed him money. Who did he send? Bailiff, bailiffs, or police? What do you think? A, B, or C? And time for my coffee. Hello, 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 hello. Instagram, Path and Monica. Today there are slightly less people because it's not Monday. Asia, okay, and Anna. So, yes, you are right. Bailiffs. Very good, yeah? Tutaj warto zauważyć, bailiff to jest liść laurowy, o ile jestem nawet chyba pisany osobno, choć nie jestem pewna do końca, natomiast bailiffs, komornik, pisany B-A-I-L-F-F-I-S, to jest właśnie komornik, bailiffs. Okay, very good, everyone. You remember very well. Okay, next one. The airline, something, something, his family's trip 3 hours before takeoff. Stopped, announced, or pulled. Stopped, announced, or pulled. The airline, his family's trip 3 hours before takeoff. Stopped, announced, or pulled. Asia was first, I can see. Anna, very good, well done. Good. So we have Asia corrected herself. Very good. Pulled, yeah? Pulled. Stopped. It doesn't, the airline stopped his family's trip 3 hours before takeoff. Makes sense? Kinda. It's okay to say. I think if you said that, people would understand you. It's not really such a big deal, but it's not really, they didn't really stop it, right? They basically cancelled it. Okay, so we want to use a new word, which is pulled. Okay, next one. They were left £3,000, something, something. They lost, so we want to say that they lost £3,000. Okay, so they were left out of pocket, in the pocket, or from the pocket. Okay, so Anna, okay, good. Anyone else? Monica, very good. And Asha, well done, out of pocket. They were left £3,000 out of pocket. Very nice, well done, guys. Yes, out of pocket means that they lost money. Okay, not from the pocket, but out of pocket, out of pocket. Okay, next one. He was something for the cost of the flight. So we want to say they gave him the money back. Okay, so he was returned, he was reinstated, or he was reimbursed. What do you think? What is the answer? He was returned, reinstated, or reimbursed. Monica, Asha, Anna, very well done. Good job. This is a very hard word. Reimbursed. He was reimbursed for the cost of the flight, czyli oni mu zwrócili pieniądze. Tutaj mamy reimbursed jako przymiotnik. On był zwrócony pieniędzy. Nie wiem nawet, jakby to przetłumaczyć. Po polsku tak nie mówimy. Po angielsku możemy powiedzieć bardzo ładne zdanie. He was reimbursed for the cost of the flight. You can, if you want to complain and you want to get the money back for something, you can say, I would like to be reimbursed. Okay? It's very nice to say, instead of, I want my money back. Okay? Next one. He, in the county court, he opened a case to get the money back. He lodged a claim, he opened a refund, or he stated the O. What do you think? He lodged a claim, he opened a refund, or he stated the O. Asha was first. Asha is on the case today. Very nice. Monica,
Good. Yes, very nice. So he lodged a claim in the county court. Okay, he lodged a claim in the county court. So he opened a case. So he went and said, I want this company to give me the money back. So I want to sue them. Okay, county court. Okay, it's a smaller court in the UK. In Polish, I'm not really sure what that would be, but in the UK we have counties, and every county has like their own courts and stuff. So he went to his own county court and he lodged a claim. Okay, very good. Tak, Monika się pyta, open a cast, what does it mean? It doesn't mean anything, I'm sorry, it's a mistake. Powinno być tam, gdzie macie na ekranie, Facebook widzi, YouTube widzi. He opened a case, tam powinno być C-A-S-E, a nie T na końcu, tak? Tam jest po prostu moja wina, się pomyliłam, nie? To mi się zdarza, musicie mi wybaczyć. Dobrze. Ale dobrze zauważyłaś, Monika, oko i normalnie sokole, moja droga. Dobrze. So, last question for you. I would like to ask you, do you think Russell was right? Do you think he was right to send bailiffs? Do you think he was right to go to the court? Do you think that he was right to lodge a claim against Wizard? Let me know in the comments, what do you think? What would you do if you had a situation like this? Would you also go to court? Would you try to sort it out in a different way? To be honest, if I have to say what I think about it, I really think he was right. I really think, I'm not really sure why they cancelled the flight, because that's also, I think, could be an important thing in this case. But after my adventures with my flights and my insurance, I think he was right. I think airlines very often, they don't want to give you money back, right? They really want to avoid giving money back. And I think he was leaving his house. He had his whole holiday planned, and suddenly Wizz Air cancels flights, and he cannot go for his family trip, his kids, all the disappointment. And I don't know. I think I don't know if I would do the same, but I think, yes. I think he was right, but let me know what you think about it. What is your opinion about this, and what do you think? Maybe there's another solution for this, right? But I think if you spend so much money to go on holiday, and they don't answer your emails, they don't care, they just, they don't answer even the letters from the court, then you go for the last solution, which is sending the bailiffs to the airport. Could be. Okay, if you have any questions, let me know also in the comments. If you have any questions about this lesson, vocabulary, anything you would like to know more, I'm here. Even if this live is over, I will be checking your comments later on. So if you have any questions, you can write in the comments. Dobrze, moi drodzy. To cóż, będziemy powoli kończyć. Jeżeli podobał Wam się ten live, dajcie mi serducho, kciuki w górę, podzielcie się tym live'em z innymi. Wiem, że lekcja była troszeczkę trudniejsza, ale nie ma nauki bez wyzwań, prawda? I bez tego, żeby iść do przodu. Więc mam nadzieję, że przynajmniej troszeczkę Wam się podobało i czegoś się nauczyliście. Mam nadzieję, że było przydatne.
And Monica says, he was right, he asked for returning money. It might ruin his vacation, but it depends if he insured his trip. Taking Wizard is always risky. Absolutely right. I think, but you know, with the insurance is also tricky because the insurance also doesn't want to give money sometimes, and it also takes a long time. But you are absolutely sure. It's Wizard, Ryanair, EasyJet. I think EasyJet is the best airline out of all these cheap airlines. And but it's also, yes, it is always risky for sure. Moi drodzy, jeszcze raz przypominam, że intensywny kurs intensywne treningi konwersacji z native'em, nasz kurs bootcamp zaczyna się w maju, ale już teraz możecie dołączyć do naszego kursu i możecie wybrać dogodną dla Was godzinę lekcji 1 na 1. Możecie już zacząć się przygotowywać, bo mamy dla Was, ci, którzy się zapisują przed bootcampem, otrzymują jeszcze dodatkowe od nas zadania, rozgrzewki, takie, żeby się jeszcze przygotować do tego kursu. Także jeżeli chcecie mieć trochę więcej czasu, żeby się przygotować do lekcji, troszeczkę się rozruszać, to teraz jest właśnie ten czas. Poza tym jeszcze są dogodne godziny takie, żeby sobie wybrać taką, która będzie Wam pasowała. Tak jak mówiłam, jedna jest ostatnia na 8 rano, wszystkie z nauczycielką z Wielkiej Brytanii, reszta z nauczycielami z Wielkiej Brytanii, z Stanów i z Południowej Afryki są bardziej po godzinie 16 do godziny 21:30 nawet chyba. Więc teraz jest szansa na to, żeby dołączyć do nas. I jak mówiłam, jeżeli jesteście niepewni w ogóle, czy to jest dla Was, czy to będzie w ogóle fajny kurs, nie wiem, czy sobie poradzicie, bo też dużo osób ma właśnie z tym problemem, czy sobie poradzą, to na stronie możecie zamówić rozmowę telefoniczną ze mną, porozmawiamy sobie na temat kursu lub możecie od razu wykupić również kurs. No i przypominam też, że jest webinar na koniec naszego tego miesiąca, 25, o pewności siebie i mówieniu po angielsku. Podaję Wam linki. Facebook, YouTube i inne kanały mają linki w komentarzach, natomiast na Instagramie to wszystko wrzucę dzisiaj. Asha says, thank you for a fantastic lesson. Thank you very much for being here. It was a pleasure teaching you. So, I think that's it for today and for today's lesson. Remember that we meet here every week on Mondays at 9 o'clock, not on Tuesdays, because yesterday was bank holiday, we were off. Everyone was off, resting, eating, and just having fun with their families or wherever. So I decided to do it today. But normally we do it on Tuesdays. So please join me, not Tuesday, but Monday. Please join me on next Monday at 9 for our meeting. So thank you so much for coming. Thank you very much for being here. I'm gonna switch off Instagram. Bye bye Instagram. Have a very good day. And Facebook and all the other people who are here. Thank you so much. Have a lovely, lovely, lovely week ahead of you. Have a lovely time. Have a lovely Monday. And I will see you, hopefully, I will see you next week. Bye bye.